freedom. We take the battle to them. Siema, z strony Optimus i dzisiaj sobie popowiadamy trochę o Heroic Anthem w wersji Pionier. Tak, widzicie, już jest na serwerach dostępna wersja Heroic Anthem. Dokładnie dzisiaj weszliśmy w Kingslandy, przepraszam, KVK Kingslandy, to jeszcze troszeczkę mamy czasu, ale jak sami zobaczycie, ta mapka jest bardzo podobna do tego, co na remaster widzieliście, tylko po prostu tutaj inaczej wyglądają. Między innymi też, no, Forteca wygląda strasznie dziwnie. Też tutaj wyglądają inaczej. Myślałem, że te przełęcze będą wyglądały i lepiej, że będą takie, wiecie, masywniejsze. Jak widziałem na pierwszych screenach tam jakiś czas temu, gdzie Lilith wypuszcza w ogóle, że będzie wersja remastered, ale te przełęcze, no takie... No moja wersja taka, no powiem szczerze, bieda wersja, mauzoleum, czy kręgi. Kręgi wygląda tak samo, tylko zrobili jej bardziej w stylu jesiennym. Tu jeżeli chodzi o mauzoleum, no tak wygląda to trochę mniej, nie? Że to jest mniejsze wszystko. Ogólnie pierwsze co zobaczyłem, powiem wam, że jak na telefonie wchodziłem i wchodzi się w opcję tutaj przy zakupie, w jakby tak powiedzieć jakiekolwiek sklepy, to czasem to bardzo wolno chodzi, czy też tam lekko się przycina. Więc ten Heroic Anthem jest bardzo ciekawy. Jedna rzecz, która się tutaj dość często teraz pojawia, wiem, że czasem takie bugi się trafiały, ale na przykład jak jestem w naszym drugim, w 3.2.0.2, w naszym drugiej jakby tak sojuszu, czy też drugiej koalicji po prostu, oni za niedługo do nas dołączą do tej pierwszej, ale nawet jak tutaj patrzę na ten, to ja tutaj, o widzicie? Widnieje jako 2.7.3.2, 1.7.3.2. Ciekawe, 1.7.3.2, zobaczmy czy 1.7.3.2 w ogóle zna KiWiki, nie? Bo w tym momencie widnieje jako gracz, który jest... No tak, oni też są chyba w Heroic Anthem, Pionier? Chyba tak. Więc dziwnie to wygląda. Ogólnie każdy gracz, który tu przychodzi, to wyląduje pod tym, jakby tak powiedzieć, takim oznaczeniem. Nie wiem, jak wygląda 3.2.0.2 u nas, jak do nas będą przychodzić, ale dopiero się dowiemy, jak połączymy sojuszem. Najpierw musimy odblokować Fortecę. Forteca chyba za 1,5 dnia będzie możliwa do otwarcia. Tak, i wtedy mamy tam musimy ją ścisnąć. Wiadomo, że będziemy robić dalej swoje zadania przez 3 etapy. Więc na pewno to jest inaczej. Ja ogólnie jeszcze zobaczę, czy będę mógł pokazać wam, jakie mamy bastiony, bo ja już parę takich te, które mamy ogólnie w strefie 4, no to na pewno jest, tu macie Pelagiusza, typowo pod garnizon. Tu mamy Joankę, 25% więcej podstawowych obrażeń, to jest tam z kontrataku między innymi i z podstawowych. Tu mamy Budikę, która ma proszę klasyczna jej umiejętność, która jest w każdym Heroic Anthem. Jeszcze nie spotkałem, żeby tej umiejętności nie było. Czyli mamy tutaj 5% szans na premię, 50% na czas odnowienia, na zwykły atak. No taki to jest, wiecie, zwykły, moim zdaniem taka zwykła umiejka, nie jakaś super. Tu mamy znowu Belizariusza. Belizariusz, to co miałem na ostatnim Heroic Anthem, to dalej ma to samo, czyli 25% więcej obrażeń, kiedy jednostki spadną poniżej 50%. To jest chyba moim zdaniem jedna z lepszych. Łucznicy tego dowódcy zyskują 10% ataku, 10 do obrony, więc dla łuczników w strefie 4 jest idealnie. Jeżeli chodzi o tą opcję Bybarsa, za każdym razem, gdy oddział tego dowódcy opuszcza walkę, zyskuje 50% szybkości marszu, 10 sekund zyskuje część lekko rannych jednostek. Współczynnik leczenia 200. Ja przy tym Bybarsa miałem inną opcję, nie miałem tej jak grałem. Bybars wtedy był, już wam powiem jaki ja miałem wtedy talent na Bybarsie. Jeżeli dobrze pamiętam, ale chyba dobrze pamiętam, bo ja tego tam przeglądałem dość długo. Tak, my mieliśmy wtedy to. Kawaleria tego dwóch zyskuje 20% do ataku. My mieliśmy dokładnie tą umiejkę Bybaraza. No z tych chyba najlepiej będzie właśnie zrobić albo coś z Belizariuszem, albo z Joanną. To chyba będzie najlepsze w tym momencie, takie jest moje zdanie. No oczywiście Keira, Keira wiadomo podłuki. Więc to będą takie pierwsze moje targety. Teraz jestem w tym drugim sojuszu bez main sojuszu 2.7.3.2, ponieważ robię bastiony w Joannie. Niestety zbiera mi drewno, więc muszę ruszyć trochę z tym. Jak to porobię, no to będę wracał do sojuszu, bo Joanka dopiero w sumie jakiekolwiek tutaj bastiony, które ma haka, będą dopiero tam tak za 1,5 dnia dostępne, więc no dopiero wtedy, za 1,5 chyba gdzieś dnia będą dostępne, żebyśmy mogli się tutaj
razem już być w tej koalicji jako wszystkie 3 sojusze. Pas 4, bo pytaliście mnie ostatnio, kiedy pas 4 się u mnie będzie otwierał. Mieliśmy różne timery. Ogólnie wiemy po naszych timerach, że to jest 10 lipca, 15:51 UTC, czyli to na nasz czas prawie 18 czy 17:51. Wtedy wejdziemy w pas 4 i zaczniemy zabawę z królestwem dość mocnym, bo Tila 1568 jest dość mocne. Królestwo znowu tutaj, to które jest kolejne, czyli Lowersi 1169, no różnie z nimi bywa. Nie grałem już nigdy na nich, powiem wam szczerze. Słyszałem różne opinie, ogólnie w tych się jakoś nie popisali bardzo, ale to jest dość stare KD, więc zobaczymy. Walka będzie na pewno ciekawa, bo tutaj jak widzicie te przełęcze, forty, oni totalnie to inaczej zrobią. No, u nas wszystko przygotowała ekipa z 3202. Ale ciekawi mnie ogólnie jak to będzie, bo troszeczkę się tutaj zastanawiam, że coś może nie być tak jak powinno być, bo widzę, że tutaj mamy dużo mniej fortów rozrzuconych. 1079 widzę, że ma dużo tego więcej razem z 2992. No, ja jestem troszeczkę zaniepokojony, ale zobaczymy, co oni tam wymyślą. U nas, jak widzicie, na tą chwilę 3 sojusze działają. SH nie było rozpisane w ogóle do rozmieszczenia map. Ogólnie ta pierwszy raz się trafiam, gdzie ta mapa jest troszeczkę inaczej zrobiona niż większość robi, no ale zobaczymy, może to ma jakiś sens tutaj, co robi ekipa z 3202, zobaczymy. Mam nadzieję, że to będzie wyglądać, bo ja pamiętam, że więcej tych fortów rzucaliśmy. Tu mamy raz, dwa, 3, 4 forty, 5 fortów rzucone. Kurde, nie, mi się zdaje, że więcej tych fortów powinno być zrzuconych wtedy, ale no, to jest tylko moje przemyślenie. Ogólnie jeszcze jedna rzecz, jak widzicie, cała graficzka, ta otoczka, no jest ta nowa, te forty też są już inne. Ja co zauważyłem, tak jak na przykład wyszukuję, to nie wiem, czy to widziałem na testach, czy tak testach to miałem, ale inaczej wygląda, jak wyszukuję, wiadomo, złoża, złota, kamienia, drzewa. Drzewo i kamień jest dość podobne do siebie. Żywność, no oczywiście, no to aż tak nie, ale tu może się pan machnąć moim zdaniem. Jak zobaczycie sobie na wyszukiwanie, albo na przykład złoże sojuszu Golda, to ono jest, wiadomo, tak bardzo podobne do tego klasycznego złoża. I też zmienili te, co mówiłem wam na hakarze, nie pozmieniali tych tutaj miniaturek awatarowych, ale tutaj najwidoczniej widzicie, że przy złożu akurat zmienili tutaj, nie, czyli tylko złoże ma zmienione, a te nie mają zmienionych tych miniaturek. A myślę, że też to powinno być zmienione. Czy poprawili jakieś rzeczywiście pod względem tych wszystkich, jakoś, ja tego tak bardzo nie dostrzegam. Dla mnie jest to samo, co widzieliście na HK. Tutaj jak surowce sobie oddalimy, to też one są dość bardzo widoczne. Z jednej strony bardzo fajnie, bo widzimy te surowce na mapie lepiej, są bardziej wyraźniejsze. No i przede wszystkim też rubiny. Fortece moim zdaniem wyglądają trochę tak, jakbyście odchudzili fortece. Więc to tak wygląda. Nie będę ukrywał, że wygląda to pięknie. Sam Heroic Anthem graficznie moim zdaniem jest niezły. Lost Temple, tam Kingslandy, jak widzicie, też troszeczkę inaczej to wygląda. Mi się zdaje, że też gorzej. Wielki Zik. No, strażnicy wyglądają tak, jak wyglądali, więc oni tutaj nie mają żadnych zmian. Jeżeli chodzi o właśnie ołtarze, bo ołtarze tutaj nie, no ołtarz tak samo, tylko no nie wiem, dali mu trochę jakieś zielenie więcej. No, bardzo ta zieleń bije po oczach, to na pewno. Chociaż mi aż tak by to nie przeszkadzało, ja bym wolał, żeby inne rzeczy, aspekty poprawili. Tak, starożytne ruiny też, że tutaj... Przypuszczam, że tutaj kwestia map i jakiekolwiek jeszcze później bugi wyjdą w późniejszym terminie. Na pewno coś wyjdzie, bo powiem wam, że już paru takich rzeczy, czy tam można było zobaczyć, jak się stawiało mark, ten mark znikał, nie było go, potem się pojawił, jak go postawić drugi raz, więc jest tam, już jakieś parę małych bugów jest. Pytanie, jak to jeszcze tam wygląda w walkach, czy też jak to będzie wyglądało podczas walk, jak będziemy się widzieć w większych balach, to mnie bardzo ciekawi. No KVK bardzo fajne, wyrównane. My z ogniem będzie mi naprawdę trudno. Nie będę ukrywał, że będzie łatwo, bo... No skłamałbym, gdybym powiedział, że będzie łatwo, bo moim zdaniem nie będzie łatwo. Ogień jest naprawdę niezły.
Wiem, że to jest bardzo mocne KD i wiem, że oni tutaj bardzo mocno będą cisnąć. Więc to tu dużo mówić. No teraz, tak widzicie, no tu jest piechotka. Musimy porobić swoje limity na piechocie, znaczy na MG. Bo to będzie ostatni MG, który będzie rozstawiony. Kolejne będziemy już wiadomo tylko zdobywać dzięki walkom i tutaj inwestowaniu we wszystko. Te kryształki, bo tego nie było na tych, wyglądają, mi się zdaje, że to wygląda jedna z lepiej. Te kryształki wyglądają naprawdę nieźle. To mi się akurat bardzo podoba, bo jest to niezłe. A właśnie, jeszcze zobaczmy sobie tylko te bastiony, bo tu była Joanka. Bastiony się też jakoś bardzo nie zmieniły. Dla mnie te same. Dla was chyba pewnie też. Więc no tak jak widzicie, Heroic Anthem, Pionier. Praktycznie wszystko wygląda tak samo. Trochę grafika odnosi się, na wy to większość rzeczy widzieliście też na Starym Królestwie. No. Nie no, ogólnie jeszcze zobaczymy tu. Też troszeczkę robią taką Bida Edition jak my, że 405 sojuszy. No. Więc to też Bida Edition. Chociaż mamy więcej surowców gotowych, więc mnie to dziwi, dlaczego my nie możemy tego inaczej ugryźć. Tutaj w tej strefie akurat żadnych takich przełęczy nie ma, ale jest dużo tych takich, widzicie, tych zabudowań, że te skały, więc tu zobaczymy, jak to będzie stawiane te forty, jaki pomysł będą mieli. Ja ogólnie czekam po prostu, jak oni to będą wypuszczać te informacje, bo tu jestem trochę nieprzyzwyczajony, mi się zdaje, że tu po prostu więcej fortów powinniśmy zrzucić i bardziej to kontrolować. Może oni się jeszcze może nie chcą tyle fortów rzucać. Mi się zdaje, że powinniśmy mieć przynajmniej teraz w tym momencie mamy raz, dwa, trzy, cztery, powinniśmy mieć dwa więcej, ale no zobaczymy. Pewnie one zostaną rzucone, ale dopiero w późniejszym terminie. Takie jest moje przeczucie. No, pierwsze trzeba tutaj tą fortecę ogarnąć, po tej fortece zacząć robić etapy, no i oczywiście być przygotowanym, bo jak najszybciej za niedługo się pojawi tutaj ta strefa. Tak, dokładnie, tu gdzie będzie walczyć z ogniem. No ciekawie to będzie wyglądać, wiemy, że ogień jest bardzo mocny. Tutaj widzę, że niektórzy, tutaj widzicie, już Mind sojusze, fortece porozstawiali sobie, żeby się przechodzić, żeby tam trochę szachować, więc na pewno będzie dużo zabawy. Jeżeli chodzi o ustawienia, znowu, w ustawieniach macie wszystko to samo, to było na normalnym tym. Nie ma tu jeszcze zmian na standardy, więc ja tutaj nie widziałem żadnych zmian w ustawieniach, jak przeglądałem dzisiaj. Też jeżeli chodzi o jakiekolwiek aspekty inne graficzne barbarzyńców, no to nie. Jeżeli chodzi o dowódców, też nie, ale to pewnie za jakiś czas wyjdzie. Polit da w ankiecie, żeby wyrazili swoje zdanie, czy chcemy, żeby ogólnie ten cały wizual dowódców był lepszy. Zobaczymy. Tak, tutaj widzicie też, jestem w trakcie tam bawienia się z technologią. Technologia w tym momencie naprawdę jest, no, mi się wydaje, że spoko rozwinięta. Pchamy to pomalutku. Sebastiany muszę tylko doporobić, żeby to wypchać dalej. Na tą chwilę tutaj, jak zobaczymy w kronikach, no to odblokowujemy fortecę, czyli za gdzieś tam właśnie 1,5 dnia, 12 godzin, czyli nawet, przypuszczam, fort będzie gdzieś w piątek dostępny, żeby mogli go zburzyć, potem ruiny, które będzie trzeba też robić. No i strefa czwarta się otwiera dokładnie 10 czerwca, więc do 10 czerwca mamy jeszcze luz, żeby przygotować się jak najlepiej do pierwszych walk. Nie będę ukrywał, te walki na pewno będą ostre i będzie tam dużo kapy trzeba zrobić, więc zobaczymy. Gospoda Mściciela to jest coś, co ja nie lubię. Wiadomo, że gdybym dostał autarchę z poprzedniego KVK, to pewnie to bym coś wyciągnął z tego, chociaż to mi zdaje, to jest nabijanie kapsy, to nie jest dobra inwestycja, 2500 rubinów, żeby próbować wyciągnąć 10 głów danego dowódcy. Nie, tym bardziej, że no właśnie tutaj jak mamy w pierwszych tych autarchat, to wygląda słabo w gospodzie adepta. Wygląda naprawdę słabo i możliwości jest więcej innych rzeczy wyciągnąć. Tutaj już mamy więcej tych możliwości. No ale to jest jedna rzecz, więc naprawdę gospodarz Mściciela to jest moim zdaniem bardzo słaby event. Karuak już jest zrobiony, więc lecimy sobie z Karuakiem. Tu mam prawie 22 miliony, gdy tam użył resztę, to miał ponad 22 miliony kryształów. Za niedługo sobie jeszcze dokupiłem, bo czekam na jeszcze jeden event, bo ten event za niedługo się ma jakoś pojawić razem z pewnie nowym eventem, który tam niedawno wam aktualizację opowiadałem. Więc jak to tylko to ruszy, to będziemy sobie pchać dalej to.
No i tak, klasycznie mamy, czy przez 5 dni zdobywamy więcej przedmiotów, jeżeli chodzi o rubiny, kryształki. Dawna chwała, który się odblokuje po przejęciu fortecy. Strategiczna rezerwa, czyli zbieramy kryształki przyspieszenia, żeby jak wypaść jak najlepiej. Jesteśmy teraz w sumie drugim sojuszem. Tak, Chod jest drugim sojuszem. God jest pierwszym. Ja jestem w tym momencie wchodzę, a to jest w sumie jeden sojusz. Nie ma, chyba nie są, tak? Nie są sami w sojuszu? Czekajcie. Nie, czekajcie. Aha, bo dołączyli. Ja zapomniałem, że oni farmę dorzucili. Dobra. No ale to i tak wygląda naprawdę nieźle z naszej strony. Więc zobaczymy, jak to będzie wyglądać przyszłościowo. Będziemy mieli na pewno za niedługo te 3 sojusze, potem 4 jest przed pas 5 do odblokowania, więc mam nadzieję, że będzie wszystko ok i pokażemy bardzo fajne walki. Przypuszczam, że 10 czerwca zrobię live'a ogólnie z tego, z KVK. Zobaczymy jeszcze na pewno, czy zrobię tego live'a o danej godzinie, czy zrobię go powiedzmy z jakimś opóźnieniem 15-minutowym, czy tam półgodzinnym, bo wiecie, że czasem inne królestwa lubią patrzeć, co się robi u innych streamerach przede wszystkim, więc może zrobię po prostu jakiegoś live'a z opóźnieniem. Zobaczymy, bo jeszcze nie myślałem nad tym w ogóle. Więc będziecie na bieżąco. Dzięki, że jesteście, dzięki, że przez cały czas pchamy do przodu że pchamy przez cały czas do przodu ten kanał i mam nadzieję, że będzie wszystko ok. Trzymajcie się, do zobaczenia, subskrybujcie, polecajcie, udostępniajcie, komentujcie i bądźmy przez cały czas tutaj w tym wszystkim razem. Trzymajcie się, na razie, hejo.